Dzień dobry wszystkim, witam na kanale Buzzgram i dzisiaj zagramy sobie w grę przyjazną środowisku. Oto Alba, a Wildlife Adventure. I bzy, 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 dlaczego wybieram takie gry? Bzy, 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 do których rymów robieniem się męczę. Alba, a Wildlife Adventure. Wygląda na to, że październik będzie miesiącem z grami opartymi na robieniu zdjęć. The Good Life i Fatal Frame, znane także jako Project Zero, pojawią się już 15 i 28, a tymczasem my sobie sprawdzimy troszeczkę wcześniejszą produkcję, czyli Albę właśnie, bo robienie zdjęć w tej grze jest jednym z głównych elementów rozgrywki. I zamiast nawalać pełnym tytułem, będę mówił po prostu Alba. Okej, więc Alba wyszła na wszystkie konsole i PC-ta, a my sprawdzamy sobie wersję z PlayStation 5. Gra stworzona została przez studio Us2 Games, takiego małego, znowu brytyjskiego dewelopera, który wcześniej zrobił m.in. dwie części świetnej gry mobilnej Monument Valley. W grze kierujemy Albą, małą dziewczynką, która podczas tygodniowego pobytu u dziadków na małej śródziemnomorskiej wyspie nie dość, że będzie pstrykała zdjęcia mieszkającym tam zwierzętom, to jeszcze będzie się starała nie dopuścić do zniszczenia rezerwatu przyrody i generalnie będzie robiła same dobre uczynki. Wraz ze swoją przyjaciółką Ines zakładają organizację mającą na celu ratowanie wyspy, więc chodzą i ratują. Tak przedstawia się gameplay. Mała Alba biega po wyspie ze swoim smartfonem i cyka fotki faunie. Od babci dostaje przewodnik przyrodniczy, w którym mamy wyspiarskie stworzenia podzielone względem miejsc osiedlenia. W razie jakiegoś problemu możemy sobie do niego zajrzeć, żeby zerknąć, jakiego zwierza jeszcze z danego biomu nie mamy. Możemy też posłuchać, jaki dźwięk wydaje dany ptak czy ssak, żebyśmy w razie problemu z namierzeniem mogli rozpoznać jego odgłosy podczas przemierzania wyspy. Jako, że nasza bohaterka jest bardzo zdolna i umie już w różne rzeczy, to bardzo często dorośli dają jej jakieś zadania. A to naprawić to i tamto, zrobić zdjęcie konkretnego zwierzęcia, albo wyśledzić źródło zanieczyszczeń. I tak biegamy i robimy dobre rzeczy. Bo o tym jest ta gra. O byciu dobrym i miłym. Alba powstała w oparciu o wspomnienia twórców z dzieciństwa. O to, jak kiedyś byli ciekawskimi dzieciakami, które beztrosko spędzały czas na łonie natury. Dzieciakami, które były ciekawe wszystkiego, przyrody szczególnie. I to czuć w grze, tę dziecięcą fascynację światem. A to w połączeniu z ręcznie rysowaną grafiką, utrzymaną w konwencji bajkowej oraz świetnym, pogodnym soundtrackiem tworzy niezapomniany, relaksujący klimat. Aż nie chce się opuszczać wyspy. I gdyby nie drobne błędy techniczne, to naprawdę nie miałbym się do czego przyczepić. No, może jak dla mnie zbyt małej ilości zwierząt do fotografowania. Największym minusem jest to, że nawet w wersji na PlayStation 5 gra potrafi się nagle zawiesić, doczytując kolejne elementy. Trwa to na tyle długo, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy zaraz nie wyskoczy błąd i nie wywali mnie z gry. Zdarzyło mi się to kilkukrotnie i muszę przyznać, że już po drugim razie beztroska mnie opuściła i chciałem wyłączyć i czekać na jakiegoś patcha, który by to naprawił. Gra jest jednak na tyle wciągająca, że przecierpiałem te momenty i grałem dalej, bo fajnie jest znowu poczuć się dzieckiem. Nintendo ma swoje Pokémon Snap. Alba, a Wildlife Adventure, jest chyba najbliższym, na co mogą liczyć posiadacze innych konsol, jeżeli chodzi o gry zdjęciowe. Przynajmniej na ten moment.
I to by było na tyle. Idę jeszcze trochę popstrykać fotek ptaszkom, a z wami się już żegnam. Do następnego razu. Cześć, cześć.